Aloszka. Po raz pierwszy oficjalnie z Nowej Zelandii, czym otwieramy też nowy rozdział na naszym kanale, no i w życiu. O tym, co się zmieniło, mówiliśmy konkretnie i dokładnie w tym wideo tutaj na początku roku. To w telegraficznym skrócie. W czerwcu 2025 roku kupiliśmy w Nowej Zelandii 25-letni wyprawowy stalowy jacht Vision. Ja latami szukałem jachtu w internecie i kiedy wreszcie udało się znaleźć ten jacht, to zdecydowaliśmy się go kupić, mimo że jeszcze cały czas byliśmy w rejsie na Crystal. Zapraszamy do obejrzenia tego wideo. Dzielimy się w nim różnymi wskazówkami, na co zwracać uwagę podczas kupna jachtu, więc jeśli jesteś ciekaw, to wpadaj. Remont Vision przewidujemy, że będzie trwał 7-8 miesięcy i oczywiście będziemy nagrywać z niego wideo i Wam o tym opowiadać. Równocześnie na kanał będą wjeżdżały różne filmiki z serii Archiwum z Crystal, czyli różne nasze przygody na właśnie jeszcze Crystal. Natomiast w tym wideo i w kolejnym odcinku zapraszamy Was w taką podróż w czasie. Cofamy się do czerwca 25, kiedy kupiliśmy Vision, pierwszy raz na nią weszliśmy, kilka dni tu mieszkaliśmy i musieliśmy ją przygotowywać do zostawienia ją samą, bez żadnej opieki, na prawie rok, no bo my musieliśmy wrócić. No, po roku i było z tym związane naprawdę kupa stresu, bo rozważaliśmy różne opcje. Mogliśmy zostawić w wodzie, była to opcja dużo tańsza, no ale zostawianie jachtu, który wiedzieliśmy, stalowego, że ma problemy w środku z korozją na rok, bez w ogóle żadnej opieki, to po prostu chyba bym osiwiał jeszcze bardziej niż osiwiałem, więc ostatecznie udało się znegocjować cenę w stoczni dość mocno i tak była to sporo droższa opcja niż w wodzie, ale jednak zostawienie jachtu na lądzie to było zupełnie co innego, bo przynajmniej na lądzie wiadomo, że nie utonie. Ale i tak kosztowało nas prawie tydzień przygotowań. Zapraszamy. Ruszamy na wizjonka. Spaceshipem. Iść coś ci tam mówić, czy nie? Było zapakowane wszystko. Widzę, lusterka chyba działają. Kilkanaście dni mieszkaliśmy w wynajętym domku, zanim ostatecznie podpisaliśmy umowę o jacht i pieniądze dotarły do brokera. Więc kiedy w końcu dostaliśmy zielone światło na wprowadzenie się na jacht, od razu skorzystaliśmy. Pierwsze założenie papuci w domu. Wprowadzamy się. Proszę bardzo. Od razu pogoda typowo alaskańsko-patagońska. Hihi. No dobra, to papucie kurczaczek są. Zapraszam. O! Zapraszam. Pierwsze kroki. Nasza! Yeah! Nasza! Nasza. Dużo do roboty, ale nasza. To zrobimy szybki tour. Jestem zupełnie na rufie. Tutaj jest taka duża pawęż. Idziemy. Vision ma taki właśnie daszek na stałe. Kokpit jest dość oryginalny, bo tutaj jest, najpierw się wchodzi, tutaj jest miejsce sterowania, a później takie trochę trzeba przejść znowu do góry i w dół, taki super duper osłonięty kokpit w środku, co jest w zimniejszych klimatach, myślę, będzie świetne. Generalnie tutaj to wszystko też można zamknąć. Fajnie to jest pomyślane, tu jest lik szpara, można pociągnąć. No i idziemy. Trochę mamy burdel. Idziemy do dziobu. W ogóle Vision ma 17 metrów długości. Tutaj zamknięty komin od piecyka diesla, co również jest fajne, że już nie trzeba go robić. Tutaj miejsce na jakieś pierdoły, żagle, łańcuch, winda kotwiczna. Co jest również fajne, Vision jest ożaglowanie cutter, czyli ma jeden duży żagiel z przodu, się zakłada Yankee lub Genua i mały żagiel taki a la fok sztormowy, który również jest na stałe założony. Standardowo
podnoszony grot. W ogóle maszt jest konkretny. Są 3 pary salingów. No i tak łódeczka, dobra, zrobię tur dookoła masztu. Tak wygląda tutaj na zewnątrz. Także jest taki podwójny schodek. No te daszki tutaj są bardzo mocne, można po tym chodzić, skakać. Pewnie dołożymy jakieś panele, ale nie na całą powierzchnię, żeby można było też po tym chodzić. Dobra, nurkujemy do środka, bo to by można było gadać i gadać. Tutaj włażę do tego naszego mini kokpitu. To taki trochę jak Rajst Saloon, bo tu można stać, trzymać się rurki, ale no niestety wysokość tego jest zbyt mała, żeby stać w środku. Także tutaj właściciele byli, poprzedni właściciele, co to budowali, mają chyba 1,65 m i pewnie oni tu mogli stać. Także tutaj jest takie osłonięte miejsce, gdzie przy gorszej pogodzie fajnie można wachtować. I idziemy do środka. Idziemy do środka. Wielki kambus. Tak naprawdę to dopiero tutaj wszystko odkrywamy. Tak, dopiero odkrywamy i powiem, akurat robimy obiad, bo wprowadziliśmy się już tutaj. Czekaj, kochanie, bo nie masz mikrofonu. Tak, sorki. Robimy właśnie obiad, bo wprowadziliśmy się już tu i sobie mieszkamy przez ten czas, żeby zaoszczędzić, nie wynajmować Airbnb już dalej. I po prostu powiem wam, że to jest w ogóle czosnek. Taki, nie wiem, nie widziałam takiego czegoś wcześniej. To jak tu jest, to jest po prostu game changer. W porównaniu do Krysi, zresztą sami zobaczycie, jest po prostu tutaj ogrom miejsca. Tu normalnie można po prostu tańczyć walca. No jest niesamowita przestrzeń. Ten kampus też jest po prostu wow, ogromny. Jest bardzo dużo jakichś takich małych schowków. My za każdym razem, jak odkrywamy jakąś kolejną dziurę albo zaglądamy do niej, to mówimy, Jezu, ile tu jest miejsca. Więc po prostu zmiana ogromna. Okej. No i dobra, idziemy. Tutaj stół nawigacyjny, właśnie wielka mesa. Tu jest jedna kanapa, trochę mamy burdel, ale dopiero przedwczoraj żeśmy tutaj przyjechali i dopiero poznajemy. Na razie z Olą śpimy tutaj, w lewej dziobowej. W lewej dziobowej jest podwójne łóżko, takie poziome. W prawej dziobowej jest piętrowe. Dużo szafek, tutaj też dużo szafek, dużo miejsca. Z prawej strony, jak się trochę wycofam, to tutaj z prawej strony jest kibelek, cyk. Natomiast z drugiej strony jest taka pralnia. Pralnia jest, pralka, jakaś szafka, umywalka. Trochę to jest bez sensu, już mamy lepszy pomysł, jak to zrobić. Piecyk diesla, co też jest tutaj super. Komin widzieliście na górze. Mesa. Na wieżące jest maszt stojący na stępce, więc maszt nie stoi na pokładzie, tylko maszt przechodzi przez pokład. Tutaj już pierwsze problemy, że cieknie, musimy to jakoś zabezpieczyć na wyjazd, stąd osłona z lewej strony jest zdjęta. Dobra. Okej, no i idziemy na rufę. Na rufie jest totalny rozpierdziel. Tutaj jest taki korytarzyk techniczny. Korytarzyk techniczny. Tu wszystkie są filtry, narzędzia. I tu jest wielka kabina na rufie. A akurat żeśmy grzebali w łóżku. I tutaj pod łóżkiem jest trochę rdzy. To jest jedna z rzeczy, które będą do zrobienia, ale na szczęście dostęp jest dobry. Tutaj materace leżą normalnie, to wygląda symetrycznie jak z lewej strony. I tutaj jest drugi kibelek i łazienka. Także ogólnie rzecz biorąc, miejsca jest strasznie dużo. Mimo że jacht jest od Krysi 2,5 metra większy, to
to są tylko 3 kabiny, ale dzięki temu jest przestrzeń właśnie tutaj w tym korytarzyku. Ilość miejsca na różne części zapasowe, filtry jest obłędna. Na Vision też jest ogromny silnik, nawet może trochę za duży, ale to się okaże, czy jest za duży. Na Visionce była taka jedna rzecz, która bardzo, bardzo mnie denerwowała i Misiek, jak tylko wstaliśmy pierwszego poranka, ją zdjął. Oto co to jest. Jutro tutaj wieszamy Women's Cave. Pokaż. My cave, my rules. Do widzenia. Korzystając z fajnego, słonecznego dnia, co się tutaj nie zdarza za często, O tej porze roku. to wywalam z jednej z bakisty w kokpicie, wywaliłem wszystkie liny i wszystko, co tam było w środku. Jakieś zardzewiałe wąsy do przypinania się. Już tego nie będę wyciągał, bo to się z tego po prostu sypie się rdza. O, to jakieś takie. W ogóle to chyba lata tam leżało w środku. O, takie kwiatki. No i liny daję na słoneczko, żeby wyschły. Trzeba będzie tą całą rdzę odkurzyć. No i w tej bakiście też są flary różne, rakiety spadochronowe, ręczne, które są przeterminowane tak około 25 lat. Wiecie, pierwsza, lepsza. Ta to już jest w ogóle hardkorowa. O, to jest chyba termin ważności, kotek. Co? Widziała to 1.0. Nie, tu jest 19396. A, expiry, czyli styczeń 96. No, Okej. to jest to obłędne. Tak. To wyobraź sobie, z 1096, to on te racę skądś zdobył przed zbudowaniem jachtu. Wow, tu jest luty 2005. No, także to wszystko wywalamy. No tak. To wszystko wywalamy i zaraz ja tą bakistę odkurzę, a na razie wywieszam tutaj te wszystkie liny. To będziemy mieli na żagle, bo też będziemy żagle ściągać, bo poprzedni właściciel zostawił jacht na rok stojący z żaglami na rollerach. W ogóle pomysł super, więc będziemy te liny ściągać. Mamy jeszcze 2 tygodnie, ale za 3 dni ma zacząć padać, więc się musimy pośpieszyć. Poprzedni właściciel, który zbudował Vision i pływał nią przez 20 lat z żoną, tak jak sprzedawał 4 lata temu, to miał 75 lat. No i tutaj my ją teraz roztaklowywujemy, ale chcemy troszeczkę grota wciągnąć i tak na pierwszy rzut oka, na przykład przyczepienie takiego fała do grota, co trzeba wejść tutaj, są niby schodki, jeszcze pewnie nie mamy wprawy, ale w wieku 70 lat to ja siebie tutaj nie widzę. O, zaraz się poślizgę na kabestanie. Zobaczymy, mimo że wieje nam od boku, więc średnio do wstawiania grota, ale spróbuję ze 2 metry wciągnąć. Może się nie przewrócimy, żeby zobaczyć, jaki jest opór. Idzie. Nie no, idzie ładnie. Ładnie. Ale zapleśniały? O Jezu. Straszliwie. O matko. No. Roztaklowanie grota, czyli wyjęcie z pokrowca i odpięcie z masztu i bomu, okazało się być trudniejsze niż myśleliśmy. Jak po nitce do kłębka dochodziliśmy, gdzie jest jaka linka i do czego służy. Się z Olą uczymy po 200 000 mil żeglugi, a praktycznie chyba nigdy nie pływaliśmy na takim grocie normalnie stawianym i refowanym i teraz jesteśmy jak zagubieni Janusze we mgle. Zdejmujemy grotę. Sympatia do wszystkich Januszy. Tutaj właśnie wyciągamy. Pozdrawiamy wszystkich Januszy we mgle. Tak, wyciągamy listwy. No ale generalnie grot wygląda jak kupa. W końcu udało się odczepić grota i delikatnie spuściliśmy go na ziemię. Żagiel wywalony. Teraz musimy go rozłożyć na ziemi i wysuszyć. No niestety ten grocik nie wygląda najlepiej. O rok tutaj na niego deszcz padał i jest nieźle zgrzybiały. Także, ale na razie go zabezpieczamy i w woreczku będzie sobie czekał na remont. Mieliśmy szczęście, że przy jachcie było dużo miejsca na rozłożenie całego żagla.
Planujemy zapytać żaglomistrza, czy można go jakoś wyczyścić z tego grzyba. Jeśli znasz jakiś sprawdzony sposób, to koniecznie napisz nam. A tutaj zobacz, kotek, jakie mamy znalezisko. Jedna się też coś nie chce za bardzo otworzyć. Tara! O Jezu, co to? Tratwa ratunkowa. Ale to i wcześniej? śmieci, które są tu od pewnie 18 lat. A, to są worki ze śmieciami. O matko. Tak, to są worki ze śmieciami. Dla- Okulary. Przyczekaj, przyniosę ci worek. Proszę bardzo, mamy tutaj tratwę ratunkową. Marine Service, nie ma napisane kiedy. Szukam daty właśnie. Jest jakiś jej numer, ale data wyblakła. Nie ma O, daty. Berstwo. Razem z jachtem dostaliśmy ponton. Niestety ma już on trochę życia za sobą i jeszcze dodatkowo poprzedni właściciel zostawił go w sposób, który sprawił, że ponton po prostu wygląda jak mały syfek. Kochanie, pomocy! Pomocy, chodź! Pomocy tam krzyczy ktoś, to ja pokażę pracę. jeszcze ponton. Właśnie zaczynam go myć z Cifem, bo on go zostawił właśnie w tej pozycji i w związku z tym wszystko, woda się w nim zbierała i nagromadził się straszny syf. Jak go wymyjemy, my go odwrócimy, zostawimy go dnem do góry i przykryjemy piękną plandeką, którą dzisiaj kupiliśmy. Co tam? Pomóż mi tą piękną tratwę, którą kupiliśmy razem z jachtem, zanieść do tego oto śmietnika. Ona taka ciężka? No, O kuźwa, czekaj. Faktycznie, ciężkie strasznie. Nie korcicie, żeby ją otworzyć? szkoda mi czasu. A, racja. I czyszczenie, no bo zostawiamy jacht na rok, to tak, żeby nie zapleśniał ten ponton zupełnie. A czyszczenie właściwe będzie w przyszłym roku. W kolejnym etapie zabraliśmy się za zdjęcie 2 przednich żagli i nawet nie przypuszczaliśmy, dokąd nas to doprowadzi. Powiem wam, że siedzenie tutaj jest trochę przerażające, bo jestem nad ziemią jakieś takie 7-8 pięter i już mnie to powoli męczy. O tym, po co Michał wlazł na maszt ciemną nocą, opowiemy już w kolejnym odcinku. Pamiętaj subskrybować kanał i włączyć powiadomienia, żeby tego nie przegapić. A jeśli ten odcinek Ci się podobał, to koniecznie napisz nam o tym.